Witam w 11 odcinku serii, w której pokazuję krok po kroku pracę nad budową kartonowego modelu norweskiej kanonierki Axel Thorsen zbudowanej w 1810 roku. Przy nagrywaniu pracy nad olinowaniem nie zawsze udało się uchwycić kamerą każdy szczegół, stąd dziś pojawi się kilka rysunków, które mam nadzieję pomogą zrozumieć, co się dzieje na ekranie. Startujemy! W poprzednim odcinku zostały założone wanty z jufersami. Dziś zajmę się baksztagami, których funkcja była bardzo podobna do want, ale ich budowa była zupełnie inna, ponieważ często luzowano je, kiedy żagiel był mocno wychylony na burtę. W tym modelu ich budowę możemy podzielić na 4 podzespoły. Główną linę, taką jak wanta, ale krótszą, zakończoną bloczkiem, oznaczoną A, kolejną, przymocowaną do burty, która przechodzi przez ten blok i zakończona jest blokiem wiolinowym B, talię, czyli tu linami oznaczonymi C i zakończoną blokiem podczepionym do burty, czyli D. Mamy więc linę A, w której na odpowiedniej wysokości zamocuję blok 4 mm. Samej techniki instalowania bloczków już nie będę po raz kolejny opisywał, znajdziecie to w odcinku 8. Na linię B mocuję haczyk. Przekładam linę przez pierwszy blok i zaczepiam haczyk przy burcie.
Teraz zamocowanie bloczka wiolinowego na linię B. Oczywiście na tym etapie zdejmuję haczyk, by mieć większe pole manewru. Bloczki wiolinowe mocuję identycznie jak zwykłe, jedynie na końcu oplatam je w połowie w poprzek cienką nitką. Przygotowany został podzespół D, czyli blok związany z hakiem na trochę dłuższej linie. Kolejność konstruowania tego elementu pokażę na grafice. Najpierw zamocowałem hak, następnie na drugim końcu zrobiłem oczko. Pod oczkiem zamontowałem blok, a końcówki liny ukryłem pod opaskami. Teraz do przygotowanego segmentu D dowiązałem linę talii, czyli na schemacie C, i przewlokłem przez otwory w blokach. Na tym etapie należy przede wszystkim uważać, by nie skrzyżować ze sobą linek talii. Tak jak przy wantach, również przy sztagach wykonałem w okolicach pętli i gałki tureckiej oplot. Dużo szybciej można to oczywiście zrobić przy pomocy specjalnej owijarki, ale i w rękach jest to możliwe. Zacząłem od odcinka, z którego zrobię małą pętlę na samym końcu sztagu. Kiedy krótki odcinek był już owinięty, zawiązałem pętlę i kontynuowałem oplatanie.
Po dokładnym odmierzeniu zrobiłem gałkę turecką. Oryginalnie były wykonane w bardzo specyficzny sposób, ale u mnie to po prostu gruby węzeł ukształtowany gęstym klejem, który również został opleciony. Ten sztak był naciągany przy pomocy typowej talii, którą już też mam przygotowaną. Teraz należy zrobić pętlę, która zostanie założona na maszt. Sztak prowadzony był do przedniego masztu, gdzie przechodził w dół przez blok. Podobnie jak przy baksztagach, zamocowałem bloczek na odpowiedniej wysokości, a następnie połączę go talią z pokładem. Dla wygody zabezpieczam kropelką kleju hak, by nie spadł z masztu, uważając jednocześnie, by nie skleić liny przechodzącej przez ten blok. Tu okazało się, że niezbędne jest poprawienie otworów w bloku. Robię to małymi wiertłami osadzonymi dla wygody w drewnianych uchwytach.
Pozostało ponaciągać wszystkie liny i pozawiązywać. Tarlepy po naciągnięciu i uzyskaniu właściwego naprężenia want wiązane były nad górnym jufersem. Ja robię to zwykle przez 3 oplecenia i całość zabezpieczam klejem. To dość żmudna praca i często wymaga posługiwania się 2 pensetami. Talie baksztagów i grot sztagu były wiązane bezpośrednio pod dolnymi blokami. Pętlę foksztagu na maszcie robiłem tak samo jak prezentowaną tu dla grot sztagu, a sam foksztag był naciągany przez 2 jufersy na dziobie. Na modelu pojawiły się kotwice, dawno temu przygotowane, i to w zasadzie wszystko, co należało przygotować przed wieszaniem żagli.